freedom. We take the battle to them. Siemano, gracze Ride of Kino. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie o piechocie. Jaka czeka przyszłość ogólnie piechoty. No i co się w ostatnim czasie tutaj będzie działo w tej piechocie. Powiem wam, że Ofen, kiedy zacząłem nagrywać ten filmik, już miałem to jakiś czas temu w głowie, żeby nagrać o kawalerii, o piechocie i łucznikach na nowo, to co nagrywałem no tam parę miesięcy temu, żeby przypomnieć sobie troszeczkę tutaj co się dzieje, lecz też dużo graczy mi mówiło, że fajnie było, żebyśmy to dalej kontynuowali to i dalej tam nagrywali i opowiadali troszeczkę o tych dowódcach, co się pozmieniało, przepraszam. No i co tutaj piechotka? No piechotka w tym momencie wychodzi na jeden z lepszych teraz tych opcji, które mamy do wyboru. Na pewno jest wyżej niż kawalerzyści w tym momencie, nie będę ukrywał, że nie, jeżeli popatrzymy na same marsze piechoty, kawalerii, łuczników, to piechota jest lepiej w tym momencie przygotowana od kawalerii. Samo to, że możemy to bardzo fajnie parować. William Liu to jest jedna z lepszych par w grze. Oczywiście Liu z Aleksandrem i z Muzeum też jest bardzo dobrą parą, bo też dużo ludzi chwali sobie ten zestaw. Jeżeli chodzi o taki właśnie drugi zestaw, to dużo grało Guan Scipio. Ale mi się zdaje, że teraz się to zmieni, ponieważ wjeżdża Ragnar Prime, który będzie pierwszym albo drugim dowódcą, chociaż większość mi tam graczy wcześniej pisało, że to będzie jako pierwszy dowódca i za nim będzie Scipio. Wszystko będzie trzeba przeliczyć, wiadomo tutaj procentowo, jak to wygląda z defensywnym, jak najdłużej się trzymać i robi najlepsze kapeki. Chociaż Ragnar tutaj, jak popatrzymy na te wszystkie jego sekwencje, wygląda naprawdę mocarnie. I ten zestaw Scipio Ragnar, to mi się zdaje, że to będzie naprawdę dobra para, jako powiedzmy drugi marsz. I nawet jak to rozbiją piechociarze tam na 3-4 marsze i kombinują jeszcze z Guanem, nie wiem, niektórzy z Gorgo, bo też uważają, że Gorgo jest bardzo fajna w Openfieldzie, uważają ją za duży plus. Chociaż moim zdaniem jest wolna, no to nawet jeżeli to się uda tam jeszcze z Aleksandrem jakoś poparować, to naprawdę, no, się robi bardzo fajny zestaw tutaj dowódców na KVK już sokowe, więc te 3 marsze mi się zdaje, że można naprawdę niezłe złożyć tutaj u panów. Zresztą Scipio z Aleksandrem też sobie nieźle radzi, bo też grałem takim zestawem Scipio Alex i jest naprawdę miło się po prostu tym gra w Openie. Chociaż uważałem, że nie. Guanem, powiem szczerze, że mi się grało w ostatnim czasie, jak testowałem Guana, ciężko. Bo bardzo jest fokusowany i bardzo jest już miękki. Guan to jest, mi się wydaje, że na takie same poziomie jak Xiangyu w porcecie kawalerii. Gdyby on nie miał tego po prostu epickiego skilla, jeżeli chodzi o Silence'a, no to wiecie, prawdopodobnie ten dowódca już dawno nie byłby tak bardzo grywalny. Więc szkoda, że z Guanem tak się dzieje, bo długo był w topówce i długo tam się trzymał i miał dużo walk swoich. Na ten moment piechota, dałbym ich w tym momencie na poziomie drugim. Nawet z tym Ragnarem, który wyjdzie, dałbym ich na poziomie drugim, jeżeli chodzi o samą piechotę, jak gracze gra na przykład samą piechotą. Jest to naprawdę niezłe zestawienie, jeżeli chodzi o Openfield. Czy sobie na sam garnizon Gorgo, która jest bardzo mocna, z Herakliuszem, kiedy mamy KVK z artefaktem, jest bardzo fajna z Attylą. No to jest top, w topie są w garnizonach, jeżeli chodzi o samą Gorgo, więc Lee wypuściła coś naprawdę niezłego. Że przed Gorgo mieliśmy przecież Zenobię, czy też Flaviusza. Flaviusz praktycznie nie widziałem, żeby gdzieś tam grywalny, praktycznie nie jest grywalny. Zenobia jeszcze gdzieś tam się pojawia w tych garnizonach, ale coraz rzadziej. Jeżeli chodzi znowu o Rally, no to dostaliśmy bardzo mocnego dowódcę w postaci Scipio młodszego, jeżeli chodzi o Rally. On na kapokadzie z artefaktem jest naprawdę niezły z Attylą. Scipio młodszy z Tarikiem na rolę KVK też widziałem, że robią bardzo fajne cyfry. Niektórzy też z Pakalem go zestawiali lub też z Heraldem. Chociaż mi się wydaje, że z Heraldem on tak się nie zgrywa. Mi się wydaje, że Scipio na normalny KVK bez artefaktu z Tarikiem lub też z Pakalem to jest taka naprawdę topowa, jeżeli chodzi o zwykłe. Jeżeli popatrzymy na artefakt, no to Scipio z Attylą jest też niezły. Też widziałem William Wallace ze Scipio młodszym, który robił nawet niezłe raporty na rally, więc to też jest kolejna rzecz do rozwinięcia.
No i ten Ragnar, który wychodzi, zobaczymy, bo jego też można gdzieś tam, czytałem, zestawić jakoś tam Ghidorah albo garnizonu jako tego drugiego, ale czy to prawda, czy to tylko są takie, wiecie, przypuszczenia, ale gracze to nie wiem, jak to wygląda. Na KVK znowu jak popatrzymy na 1 i 2, no to dalej mamy tą samą metę, tak jak Mertel, Sun Tzu, Ryszard, Pyrrhus, Perakles, nie wiem czy zgrywalny, nie widziałem go tam jak oglądałem KVK 1, KVK 2, Pyrrhusa widziałem w grze. To są dalej piechota ma jakiś tam tych dowódców, na pewno ma w KVK 1, KVK 2 wygląda to lepiej niż u łuczników w KVK 1, chociaż tam ten totem też nie jest zły, no ale to już jest bardziej zabawa dla spenderów. No i YSG, no to wiadomo, ale to jest jako drugi dowódca. Dużo ludzi właśnie tam miesza piechotę z łucznikami w KVK 1, w KVK 2, ale w samym soku mają, moim zdaniem, mogą złożyć naprawdę 3 niezłe marsze po wyjściu Ragnara Prime i ta piechota jest naprawdę mocna. Potem jeszcze jak dostają AOE, mają Liczę na 5, który bije targetów. William akurat bije na 1 target, ale też jest bardzo mocny. Mają Scipio z Ragnarem, które biją na 3 targety. Guan, który bije tutaj też na 3 targety. Do tego bardzo defensywny Aleksander. No, kurczę, naprawdę to wygląda moim zdaniem zacnie, nie? I ta piechota tutaj jest naprawdę niezła i się fajnie tutaj rozwija, więc no tyle ode mnie, jeżeli chodzi o piechotę. Dziś ten akurat filmik jest troszkę krótszy, bo z piechotą tak, jakby tak powiedzieć, ja mam też mniej związane, ale też tutaj piechotka, jakby tak u mnie to jest na 1 marsz, no miało być na 2, no ale Lilith zrobiła to, co robiła. I w sumie na koniec wam jeszcze tylko powiem właśnie na temat tego Ragnara, jak wyszła sytuacja. Ja dostałem ponad miesiąc temu zapewnienie od VIP supportu. Pierwszy raz mnie zawiedli. Stwierdzili, że Ragnara Prime na najbliższym czasie będzie można dostać tylko na KVK i pierwsi będą mieli możliwość nowi gracze, czy będą mieli gracze, którzy się zapiszą na KVK z Wikingami i z Brytolami i oni będą mogli pierwsi testować, bo go dostają tam w sumie oczywiście na fullu, a dopiero dostaną gracze tacy jak my, którzy nie grają na tym na przykład KVK i potem go dostaniemy, ale to będzie raczej po nowym roku niż tym, z tego względu, że chcą, żeby go przetestować i zobaczyć, jak to wygląda też z tym artefaktem. No i taką dostałem wiadomość na VIP supporcie, gdzie z nimi to wysyłałem. Wtedy mi poinformowali o tym, że Ragnar będzie normalnie dostępny w evencie i będziemy mogli normalnie z niego korzystać. więc wszędzie, gdzie będziemy oczywiście. Więc to mnie trochę ukuło, bo gdybym wiedział, że ten Ragnar Prime będzie, to bym naprawdę nie szedł jeszcze w łuczyków, bym sobie zrobił tą piechotę. Tym bardziej, że wiedziałem, że z Sypią można bardzo fajnie zrobić na evencie z Kamelem, ale ja tam się bardziej bawiłem z Herakluszem, więc to troszeczkę zabolało, że tego nie było. Dobrej informacji, więc no tak niestety to wyszło. Jeżeli chodzi o samego Ragnara, no Ragnar u mnie będzie bardziej opcją przyszłościową. Zobaczymy, czy wybiorę wtedy 6 marsz piechoty, czy może rzeczywiście pójdę w inżynierię. Tam się gier fajny też przygotowuje, więc no zobaczymy przyszłościowo, jak to będzie wyglądać. Wszystko należy też od nowej kawalerii, która mam nadzieję, że nie wyjdzie teraz, tylko dopiero później, za te parę miesięcy, żeby dozbierać tych złotych główek. Tyle ode mnie. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał, rozwijamy to. Jeszcze raz na koniec, trzymajcie się, buźka, elo.